lustrem to trzeba 2 miejsca. Najlepiej 3 nawet. Ewa, chwilę! Cześć, Tomka. Bo tyle co wcofnęłam. Tutaj będzie kamera moja. Nie, ja tam nie akceptuję ulewy. Ja jadę do słonecznej Hiszpanii, nie akceptuję. Nie wiem, czy ty chwycisz tą całą rozgrzewkę. Będą przysiady bułgarskie. Tak, zobaczycie, to padniecie. Nie spodziewaliście się tego po mnie. Dobranoc. Dobry. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepszym sposobem na długą noc i ciężką jest porządny start w postaci posiłku, więc nic nie działa tak dobrze jak właśnie białko i tłuszcze. Noc była tragiczna. W ogóle nie mogłam spać. Cały czas się kręciłam. Miałam po prostu 1000 myśli na minutę. I ja generalnie potrafię spać w dzień. Na gabarytach się nauczyłam. Ale nawet i mnie czasami zaginam rzeczywistość i po prostu, wiecie, jak łączy się człowiekowi taka galopada myśli. Tworzenie 1000 scenariuszy i jeszcze po tym, jak ostatnio mi zabrali to lusterko przy wyjeździe, to po prostu za każdym razem, jak słyszę gdzieś coś ciężarówka kombinuje, to ja już się po prostu zrywam i patrzę, czy mi ktoś znowu coś jakiegoś lustra albo kabiny nie zabierze, więc trauma. Więc stwierdziłam, że tak będzie najlepiej po prostu zjeść łososia i to wyprze chęć jedzenia jakichkolwiek słodyczy na pokrzepienie, bo w nocy będzie ciężko dojechać do rana. Tak mnie tknęło, wiecie, żeby sprawdzić zakazy dla ciężarówek. Na stronie LKW Walter są zakazy, ale nic nie ma. Dużo ciężarówek wcofywało w rajki. To już człowiekowi daje do myślenia. Szczerze powiedziawszy, to tak średnio bezpiecznie się tutaj czuję, żeby wychodzić z auta na widziałku. Tam sobie podarło. Spróbujmy to on wyjechać. Dobrze. Ale czekajcie, bo nie włączyłam sobie nawigacji. Wam wczoraj mówiłam, ile nam zostało do celu? Chyba nie mówiłam. No więc wczoraj nam zostało do celu 1112 do celu. Jest dobrze. Dojedziemy na czas. O, a to jest najlepsze, widzicie? Kosz na śmieci. Jakie to jest dobre. Oczywiście też mam śmieci, których mi się nie chciało wynieść, bo było ciemno i tak dalej, wiecie, jak to tutaj jest we Francji. Zawsze takie sytuacje boję się tylko, że spadnie mi tam coś cennego, że coś na przykład w śmieciach miałam cennego. I trochę się boję, ale z drugiej strony jak się śmieci wyrzucą, to tak jest, zawsze coś może być cennego, nie? No dobrze, może nie tym razem. Na szczęście dziś było bezpiecznie i udało się przetrwać popołudnie, a raczej wieczór i noc bez kradzieży. Ale patrzcie, jak zawalone. Już tutaj stoją. Jakieś też tak stałam tutaj we Francji. Nie dokładnie tak. No ale co? Jak nie ma gdzie stanąć, no to gdzie stanąć? Najlepiej na wylocie. Lepiej na wylocie niż na zjeździe na stacji. Ale śpi się wybitnie źle w takim miejscu. Dobra, czarna autostrada. Idziemy od razu na wolnym. No to wschód słońca dzisiaj będzie nad Francją. 5 stopni, godzina 1:43. Oby do rana. Nie ma, jak to człowiekowi się chce spać i sobie zjedzie, się przespać i zjeżdża, ale tam tak ciasno wszędzie. No wcofywane rajki, na pewno. Ja teraz mam siłę na wcofywanie do rajki. Pojedyncze są na prawą stronę, to ja jestem zaśpiąca.
chyba 10 minut jazdy, żeby parking i tak patrzcie no. Wiem, że tam jest wielki parking, ale w ogóle patrzcie jak jest ciężko przejechać przez to. Ptaki śpiewają. Tak się można wkurzyć na samym wjeździe i parkowaniu, że człowiekowi spanie przychodzi. To dopiero parkingi, no. Jeszcze co by wymyślili? Może jeszcze slalom zrobić, przeszkód i z cofaniem na przez cały parking. Takie pomocne by było, są raz dla kierowców. Budować parking, ale całe cofanie. Wkurzę mnie to. Teraz idę spać. 4:10 ujechałam. Tak mi się już spać chciało pod koniec, ale widzieliście, że się nie dało zaparkować. Znaczy, były te dwa miejsca, ale na prawą stronę cofać nad ranem, to jak się człowiekowi chce spać, to pachnie szkodami. Przynajmniej cisza. Idę na kawę. Ojejku, spałam w końcu. Zadzwonił budzik. Po 45 minutach myślę, o nie. Teraz to już mam zapas czasowy 5 godzin do rozładunku. Nie, no i śpię jeszcze. Takie nie za ciepło, ale chociaż ptaszki śpiewają. A wiecie po co to jest? Dla niewidomych kierowców. No dobrze, mamy kawę, możemy jechać dalej. Jakieś głupie sny miałam złe. I się obudziłam jeszcze bardziej zła. Poszłam spać zła już przez to. Jak tutaj jest to zorganizowane. Jest taka ciekawostka, że ten parking się ciągnie tak równolegle. Jest naprawdę duży później. Natomiast nie ma tam żadnych toalet. Więc pamiętam jak tam stałam kilka lat temu z ADR-em. Tam dla ADR-ów jest na sam końcu, to po prostu za każdym razem do toalety trzeba było iść kilometr praktycznie. Mierzyłam, że było 800 metrów. Wedle nawigacji. Jest kiepsko. To nockę też mi trochę było łatwiej przeżyć, bo włączyłam sobie Sherry Radio we Francji i słuchajcie, tutaj leci cały czas muzyka lat 2000. Więc wiecie jak to jest. Godzina 40. Można było trójkę dokręcić. No więc idziemy dalej. Czekajcie co tu stoi na parkingu, jakieś ciężarówki, to się podoba. No to teraz też będzie tylko... Patrzcie, a tutaj jest taki parking, pisane jest Oysters, czyli ostrygi. Gdybyście chcieli kiedyś kupić sobie świeże ostrygi, to tutaj po lewej stronie jest taka zatoka, gdzie najwyraźniej są farmy ostrygowe i tutaj można po prostu zajechać i kupić sobie świeże ostrygi i małże. Tak się nazywa ten parking, który 131 km. Jeżeli jest otwarta ta tablica, to znaczy, że jest ten ktoś i można te ostrygi sobie kupić. A może na nich przyjedziemy i zobaczymy. A jeżeli jest zamknięte, to znaczy, że nikogo nie ma. W sensie ze sprzedaży po prostu. No i co, otwarte, a nie ma. Ale posłuchajmy za to ptaszek. Skoro już tu zajechałam, a ostryg nie ma, no to
Tak się fajnie, przyjemnie zrobiło, zielono, to pomyślałam, że może coś zjem. Zjem sobie serek. A co by tu dzisiaj wyciągnąć na obiad? Bo my tak dzisiaj dojedziemy w południe, o 2:00 będziemy startować, ale coś jeszcze będę chciała zjeść. Mam pierogi wigilijne, co myślicie? Takie jeszcze po Wigilii zamrażone. U nas jest 4 rodzaje pierogów na Wigilię, więc ciężko powiedzieć, jakie to będą. A tu mam jeszcze gołąbki wigilijne. Gołąbki czy pierogi? Może pierogi? Dobra. Namówiliście mnie na pierogi. One są rzeczywiście zamrożone. Tak sobie je pakuję. I widzicie, one tam od razu mają masło też. Albo i nie. No i będą się rozmrażać. Zanim się obrobimy ze wszystkim, to akurat się rozmrożą. A ja w takim razie może sobie zjem ten serek, mam jeszcze jakąś resztkę chleba z moich kanapek. Może to nie jest głupi pomysł, żeby się dożywić. Tak od samego początku w tym tygodniu strasznie kiepsko śpię. I jest to dobre generalnie, bo już się czuję zmęczona. A dopiero środek tygodnia jestem zmęczona, bo nie wiadomo co robiła. Widzicie, nie ma tego człowieka. Ale jak jest, to właśnie zazwyczaj tutaj w przelocie był jakimś takim food truckiem, jakby jakimś busem. No i tam można było właśnie sobie skupnąć. Nawet nie wiem, czy szampana nie miał, wiecie, żeby zjeść takie ostrygi od razu, że otworzył i masz pan jedz. No dobrze, jedziemy. Wiecie, jak słyszycie, Shiri FM dalej gra. Teraz czuję, że jadę do Hiszpanii. Jest luty, a ja mam słońce, 11 stopni i to zawsze było najlepsze. Dobra, to była jedna z tych najlepszych rzeczy w tym zawodzie. Zima, a człowiek jedzie do ciepłego kraju i do słońca. A teraz po prostu nastrój wraca. No właśnie, oni tutaj tak mieszają. Raz jakaś francuska piosenka, a później jakiś przebój lat 2000. I tak jest całą noc po prostu. Spoko. No i w końcu jest już piękny widok na Pireneje. Widzicie w oddali? Zaśnieżone szczyty. to taki, co jedzie 50 na godzinę, pójdzie na lewy, nie? Teraz już nie ma sensu.
No w końcu Espania! Teraz jesteśmy w najlepszym kraju. Patrzcie, co tu się teraz będzie działo. Wieki mnie tu nie było. No, wiecie gdzie jesteśmy? Jesteśmy pod Escuderą. Chyba będą wina kupowane. Chyba tak. Słuchaj, jestem zmarnowana. Ale ci dziś nie pomalowałam. Ile to jest 5 minut ci pomalować, a ja po prostu... No więc tak, mamy dzisiaj 8:13 jazdy. Czy my tutaj nie zostaniemy na dzień? To w sumie nie wiem. Żadnych też nie. Chyba raczej jednak gdzieś jeszcze podjadę. Zobaczymy. Pierwsze zakupy. Patrzcie, jakie ładne karczochy. Ja jakoś nie za bardzo umiem. Nie robiłam karczochów, to sobie. Piękne warzywka. A ser może bym jakiś też kupiła w sumie? Tutaj w Hiszpanii są dobre sery, to twarde. Twarde sery w Hiszpanii są najlepsze. To nie... Pamiętam, że robiłam dawniej z truflami. Zobaczmy, czy mi coś teraz innego wpadnie do oka. Czekaj, to są jakieś steki. Szynek to w ogóle i tak nikt nie je. Steki. Takie coś było, co? Dobre. No dobra, tu są wina. Widzę, że nie ma takiego mojego ulubionego, albo przynajmniej to jest to, ale tutaj już bez tego kabelka złotego. Ona w Polsce kosztuje 150 zł w makro. No i wiadomo, transport. Już muszą zarobić, nie? No dobra, to robimy zakupy. Patrzcie, że w sumie to by się jeszcze zmieściło, nie? Muszę teraz to jakoś tutaj zblokować czymś. Może jednak rzeczywiście wkładam te spryskiwacze. O, kurde, idealnie. Wszystko idealnie. Tak. Jeszcze to tak. Tak. Pilnujcie, żeby się nie stłukło. Amerykańscy kierowcy pewnie teraz w szoku, ale po pierwsze, że w Europie to jest legalne na własny, prywatny użytek tak sobie przewozić alkohol. I to tak jest dosłownie chyba 30 albo 50 litrów na głowę. Nie pamiętam. Ile, ale dużo w każdym razie. Na pewno jest niedaleko jeszcze do przekroczenia. Bo wina można więcej, a musującego trochę mniej. No i tyle. Raz, że między granicami, a w kabinie tak samo można ciężarówki przewozić. To też nie ma żadnych restrykcji. Koniec zakupów. Pamiętam, że tamta restauracja też była dobra, ale jedziemy dalej. Ja jestem już mało głodna restauracji. Cieszę się bardziej na swoje pierogi wigilijne.
Mam nadzieję, że jak najszybciej się rozmarzną. Tak teraz dopiero zobaczyłam, jak wyjeżdżam, tak patrzę, że wyjeżdżam, żeby nie zabrać komuś z lustra, a obok mnie stoi, wiecie kto? Ciężarówka z firmy, z której wtedy mi lusterko zabrała. Sobie pomyślałam, że było śmieszne, jak ja bym mi teraz zabrała. Ale oni podali ubezpieczenie, napisali wszystko elegancko, załatwione. Zaraz, no w sumie dzięki socjalom, bo z policji nic nie przyszło. Jakbyście tutaj kiedyś byli pierwszy raz, to jak zobaczycie kogoś takiego właśnie, że on próbuje sprzedawać okulary, to pamiętajcie, że on wtedy po cichu mówi Oj, hopie. Tu jest naprawa. Się wyjeżdża. Widzicie, ja zawsze właśnie robię w tym zakupy po lewej, w tym sklepie, bo jakoś ten lubię, bo jest mały i treściwy. Ja to zawsze tak naprawdę potrzebuję tylko czerwonego wina i kawy. Kawa w sensie taka nie do picia mielona, do parzenia, tylko kawa jako, powiedzmy, że szampan. Bo białe wino musujące w Francji nazywa się szampan. Generalnie tak potocznie się mówi szampan, tak jak na ciężarówkę się mówi tir. Na takiej zasadzie, a właśnie w Hiszpanii białe wino musujące to jest kawa, pisane przez C, C-A-F-A. A w Grecji jest jeszcze jakoś to się inaczej nazywa, bo kiedyś właśnie sprawdzałam specjalnie, czy Grecja też ma dobre wina musujące, białe i mają. Jakoś to się nazywało, ale zapomniałam, natomiast jeszcze jakoś nie udało mi się kupić. Jest 13:15 i generalnie to musimy się zmieścić w 13 godzinach pracy z tego względu, że chcę dzisiaj 11 wykręcić już. Więc, ale też mam 8:15, więc tak naprawdę ja chcę tylko wyjechać na autostradę. No i tyle. Tu by było ok, nawet bezpieczniej niż na autostradzie z jednej strony, ale z drugiej strony nie ma tutaj żadnej toalety. Wszystko jest dopiero gdzieś tam z drugiej strony płotu, więc i w zamkniętym parkingu jakoś mam nadzieję, że troszeczkę tam na tych stacjach jest przestrzeni, więc mam nadzieję, że uda się jakoś tam stanąć na którejś z tych stacji. Że będzie ok. Akurat jeszcze 45 minut to jest co jechać. No, się troszkę tu. O! Jeszcze je dodatkowo zabezpieczymy później jakoś na górze. No to teraz wina myślę, że starczy spokojnie jeszcze na wakacje nawet. Tyle musującego wina, bo takie białe musujące wino lekkie, wytrawne jest dobre w lecie, takie schłodzone. O właśnie, i jeszcze w tym. A we Włoszech mają Prosecco z kolei, białe musowane. Widzicie? Ale Prosecco, z tego co ja kojarzę, to tam jest, do Prosecco jest chyba gaz dobijany, nie? A do kawy właśnie on jest naturalny. Ale też się mogę mylić, bo się mało znam. Natomiast potrafię dobrze wybrać. Ale żebym wiedziała, co z czego wynika, to nie. Jakbyście wy chcieli dobrze kupić, no to po prostu kawa za 3, 4, 5 euro jest bardzo dobra. Taka za 7, 8 euro to, jak się śmieje moja siostra, to jest burżujska już. Oczywiście też bardzo dobra, jeszcze lepsza. Ale brut. Brut, czyli nie, że brudna, tylko wytrawna. Semi-sek to jest półwytrawna. Albo półsłodka w sumie. Nie, to półsłodka. A sek to jest słodka. Więc co kto lubi. Ale jak ma być dobra na trawienie, no to lepiej, żeby była brut. Gdzie jest miejsce dla mnie? No co wy tu robicie? Ja wiem, gdzie jest. Miejsce dla mnie jest o tu. Będzie bezpiecznie.
No. Uroczyście zakończam ten dzień. Czy nie Hiszpania, Katalonia. Jezu, ta trasa idzie tak dobrze, że aż się boję. Po tych wszystkich ostatnich przebojach z Wolwegiem, to po prostu się czuję w tej chwili jak na wakacjach. Jestem niewyspana, ale człowiek na wakacjach czasami też się nie wyśpi. Co prawda tam przez to, że się baluje, a tutaj no, przez to, że jakoś mi jest raz gorąco, raz coś tam. Mniejsze z tym. W każdym razie się cieszę i odpukuję, żeby tak dalej szło. Teraz trzeba zjeść pierogi. Nie ma co gadać, że dobrze idzie. Dobrze pójdzie, jak ja zjem te pierogi. Pierogi wigilijne. Smażymy. No dobrze. Niestety, w związku z tym, że nie odmroziłam dobrze do tych pierogów, to mi się taka odsmaża masa pierogowa. Tak się, wiecie, podarły wszystkie. Okazało się, że ruskie, czyli z ziemniakami i z serem. No i dobra, to też trochę tego tak wyciągnę. Biedne pierożki, takie były wspaniałe. No ale widzicie, taką mam jedną tutaj. Teraz go tak odwrócę. No nic, niech się powoli smaży. Nie, pamiętałam o tym, że mam sobie kupić gaz tam w Escudero. No ale co, tak się zajęłam winami, że kupiłam gaz? Oczywiście, że nie. No ale fajne ciepełko jest 16 stopni, wiecie? U nas to jest tak w Wigilię, że się robi rodzinnie dużą Wigilię i co roku jest w innym domu. I w tym roku była u nas. No i było jak zwykle dużo jedzenia, było 12 potraw. Wigilia polska tak teoretycznie ma te 12 potraw. Podobno to jest tylko teoria, ale u nas w tym roku rzeczywiście było 12 potraw i u nas się na Podkarpaciu, w moim rodzinnym domu je tak. 4 rodzaje pierogów. Było tak, pierogi właśnie takie, czyli ziemniaki z serem, ziemniaki z kaszą gryczaną, później z kapusty kwaśnej z grzybami i z kapusty takiej świeżej, gotowanej, słodkiej z serem też. No i później były 2 rodzaje gołąbków, jedne z ryżem, z jakimiś dodatkami, a drugie też z kolei właśnie z kaszy, pęczak chyba, albo z mieszanki kasz może. To już jest 6 i był tak karp, był łosoś pieczony, to jest 8, był barszcz z uszkami, była zupa kwas, czyli to jest 10 i były 2 torty. Jeden tort był miodownik, taki wysoki, a drugi tort był piernikowy. 12 dań. Już wszystko zjedliśmy. Znaczy, każdego dania po trochę, tak. Kolejne wracanie mojej masy pierogowej. No, nad jeden pierog się oderwał. O, kolejny się oderwał. To teraz mam nadzieję, że już zasnę. Dzisiaj zasnę. Muszę też tutaj zakręcić drzwi, bo to oczywiście, że jest tak wszystko na widoku, to nic nie znaczy. Myślę, że wszyscy widzieli to nagranie takie. Właśnie gdzieś chyba na Gironie to było, nie? Nie wiem, czy Barcelona, czy Girona. Jak ciężarówka wjechała w busa, który okradał ciężarówkę. Generalnie na oczach wszystkich. Więc ładunek mogą mi kraść, taka samochodówka rzeczywiście strasznie cenna. Oczywiście żartuję, nie mogą kraść. Chodzi mi o to po prostu, żeby mi do auta nie włazili. Że mogła spać spokojnie. Good! Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Damian Władysław Hermanowicz,